mała papuszka siedząca przede mną to nierozłączka czerwonoczelna. To jest jeszcze bardzo młodziutki osobnik i ta jego czapeczka czerwona, która będzie później widoczna w późniejszym wieku tego ptaka, jest na razie bardzo słabo zaznaczona. Podobnie jak pozostałe gatunki nierozłączek, pochodzi z Afryki, gdzie żyje w grupach składających się z 20-30 osobników, a czasem w większych stadach, które mogą liczyć nawet około 200 ptaków. Jest ptakiem, który towarzyszy nam, rozmnażając się w licznych hodowlach w Europie od końca XVIII wieku i przez ten czas wychowano mnóstwo mutacji barwnych. Jest to bardzo popularny ptak, powszechny, łatwo dostępny. Nierozłączka czerwonoczelna jest jednym z 4 gatunków papug i jedyną nierozłączką, które w Polsce nie wymagają rejestracji. Dlaczego ona, a na przykład nie inne gatunki nierozłączek? Tego nie wiem i proszę mnie o to nie pytać, bo jest to decyzja urzędnicza, a jako taka wymyka się bardzo często spod logiki. W związku z tym ja przynajmniej nie podejmuję się tego tłumaczyć. Nazwa nierozłączka to może niezbyt fortunne tłumaczenie angielskiego lovebird, czyli ptaka miłości i w związku z tym takiego, który musi żyć w parach i który praktycznie większość czasu spędza wyłącznie na wzajemnych kontaktach z innymi. Te ptaki, owszem, mają potrzeby emocjonalne, one wymagają miłości, ale to wcale nie musi być drugi ptak. Te wychowane ręcznie, które nie czują żadnej obawy przed człowiekiem i dla których jest on rzeczą naturalną, dlatego że pojawił się w ich życiu natychmiast po wykluciu i cały czas im towarzyszy, one związują się z ludźmi bardzo blisko i człowiek jest tą drugą połówką tego właśnie małego ptaszka. Jest to papuga, którą można z całym spokojem polecić jako papugę do towarzystwa małych dzieci. Ona świetnie się z nimi związuje i ponieważ mimo takiego bardzo żywiołowego sposobu życia łatwo wkomponowuje się w dziecięce otoczenie i naprawdę jest bardzo dobrym przyjacielem i towarzyszem dziecięcych zabaw. Decydując się na hodowlę tych papug, musimy zawsze dobrać 2 osobniki, które będą samcem i samicą. I tu niestety jest bardzo często problem, dlatego że u ptaków tych dymorfizm jest bardzo ograniczony i rozróżnienie płci stanowi nie lada problem. Dlatego sprzedając 2 ptaki, bardzo często nie ma to nic wspólnego ze sprzedażą pary papug. Ponieważ jest to ptak tani, wykonywanie badań genetycznych określających jego płeć byłoby w zbyt istotny sposób oddziaływujący na jego cenę, dlatego praktycznie rzecz biorąc tych badań się nie przeprowadza. Zwykle w stadzie 2 osobniki przeciwnej płci dobierają się same. Wielu hodowców potrafi rozróżnić płeć, ale tylko w bardzo młodym okresie, kiedy są to ptaki siedzące jeszcze w budkach, nieopierzone. Wtedy zwykle na podstawie budowy głowy można wśród rodzeństwa wskazać z dużą dozą prawdopodobieństwa, ale nigdy z pewnością, który z tych ptaków jest samcem, a który samicą. Te drugorzędne cechy dymorficzne, które wyróżniają te ptaki, to zwykle troszeczkę szersza głowa samicy i bardziej masywna jej budowa.